W naszych morawskich wyprawach zabrnęliśmy także do Brna, no bo jak to robić filmy o Morawach, nie pokazując jego stolicy. Brno to drugie co do wielkości miasto Republiki Czeskiej i zdecydowanie niedocenione miasto. To jest miasto tajemnic. Pod naszymi stopami skrywa ono tajemnice, podziemne korytarze, bunkry, piwnice, osuaria, o których jeśli ktoś tylko przejeżdża przez Brno, nie ma nawet pojęcia. W tym odcinku pokażemy Wam, jak Brno żyje na powierzchni, ale także co kryje się w jego podziemiach. Zostańcie z nami. Pod kościołem świętego Jakuba spoczywało 50 000 dusz. Część zabrała dżuma, część cholera, a część po prostu natura i śmierć jako nieodłączna część życia. Pod brneńskim kościołem świętego Jakuba znajduje się drugie co do wielkości największe osuarium w Europie. Kości zmarłych zostały ułożone w pewien majestatyczny, szczególny sposób, a my idziemy właśnie zobaczyć, jak to wygląda. Kościół świętego Jakuba wraz z cmentarzem powstał w XIII wieku i był w obrębie murów miejskich. W związku z tym na cmentarzu było bardzo mało miejsca, groby były układane warstwowo, a w tamtych czasach nie wolno było palić ciała. W związku z tym po 10-12 latach, czyli po tej końcowej fazie rozkładu ciała, szczątki często były przenoszone do takiego właśnie osuarium jak tutaj i nazywano to takim drugim pogrzebem. Osuarium zostało odkryte w 2001 roku, a udostępnione do zwiedzania w 2012 roku, kiedy szczątki oczywiście zdezynfekowano i ułożono je w taką ekspozycję, za wyjątkiem trzeciej, najstarszej komory, która jest zabytkiem i układ kości został nienaruszony. Wyobraźcie sobie zapach kwiatów, kiedy wchodzicie do kwiaciarni. To jest coś absolutnie fenomenalnego dla mnie, a teraz dołóżcie do tego unoszący się między tym aromat kawy. Właśnie w takim miejscu jesteśmy. Kwiaciarnia, pracownia tortów i kawiarnia. Można się napić kawy w pięknym, zielonym otoczeniu. Wiszą bardzo ładne obrazy. Kawa jest podana w bardzo przyjemny sposób. Zdecydowanie polecamy to miejsce. Papilonia w Brnie to tropiki w samym sercu Europy i to dosłownie tropiki. Jest tutaj wilgotno, gorąco, duszno, ale kolorowo, zielono i kolorowo dzięki przepięknym motylom, które przybyły tutaj z różnych zakątków świata, od Ameryki aż po Azję. To zdecydowana lekcja cierpliwości, żeby uchwycić ten trzepot skrzydeł, ale uwierzcie mi, warto. Nie jest ona duża, ale warto tutaj przyjść. Jeśli chodzi o bilety wstępu, to ze zniżką w ramach Brnopasu zapłaciliśmy za 2 osoby 50 zł. Kraków ma swojego smoka, to i Brno musi mieć swojego. Oczywiście jest legenda całkiem podobna do tej o smoku wawelskim. Bestia terroryzowała miasto. Wszyscy się go bali, aż pewnego razu do miasta przyszedł rzeźnik, który zażądał skóry owcy albo woła i zaszył tam pełno wapnia, co wydawało się smakowitym kąskiem dla smoka. Kiedy smok zjadł ten tajemniczy podarunek, zaczął on wchodzić w reakcję z sokami trawiennymi smoka i bestia padła martwa. Natomiast w przeciwieństwie do innych miast, Brno ma dowód, bo to podobno ta bestia, która wisi za mną, terroryzowała miasto. Natomiast historycy są zgodni co do tego, że raczej smok to nie jest, a wypchany krokodyl był prawdopodobnie darem od jakiegoś egzotycznego dostojnika, który właśnie odwiedzał miasto. Punktem obowiązkowym podczas wycieczki do Brna jest wejście na wieżę obserwacyjną w Starym Ratuszu. Stary Ratusz w Brnie jest zresztą najstarszym świeckim budynkiem w całym mieście. Od połowy XIII wieku do 1935 roku pełnił funkcję siedziby władz miasta, więc koniecznie musicie tutaj przyjść.
Ratusz pełnił wiele ważnych funkcji. Był oczywiście siedzibą władz miasta, administracji, sądownictwa, czasem zdarzało się nawet, że więzieniem, archiwum, zbiorownią, a nawet funkcjonowała tam karczma. Nic więc dziwnego, że władze miasta chciałyby portal nad wejściem do ratusza był bardzo reprezentacyjny i podkreślał bogactwo i autonomię gminy. W związku z tym zlecono pracę nad nim jednemu z najwybitniejszych rzeźbiarzy późnego gotyku, Antonowi Pilgramowi. Zresztą w Brnie znajdziecie wiele jego śladów, ale to podobno jedna z jego najlepszych rzeźb i przedstawia oczywiście herb miasta, 4 heroldów i figurę sprawiedliwości, ale figura sprawiedliwości podobno była tutaj już znacznie wcześniej. Tradycyjna czeska kuchnia, czeski lokal, stopkowa, piwna piwnice. No i co możemy wziąć? Oczywiście biorę coś z kuchni czeskiej, czyli tym razem na stole ląduje morawski wrabec, czyli morawski wróbel. No i ta nazwa was nie zwiedzie. Z wróblem to nie ma nic wspólnego. Jest to po prostu takie mięsko, które powiedzmy przypomina wróbla. No i to taka nazwa jak u nas na przykład gołąbki, no co z gołębiem też nie ma nic wspólnego. Jest to po prostu pieczenie wieprzowa, duszona w czosnku, cebuli i boczku bardzo długo, żeby uzyskać sos. Do tego jest oczywiście chlebowy knedlik, bułczany knedlik, czerwona, biała kapusta. No pięknie. Kasiu, mogłabyś mi podać sztućce, bo nie dosięgnę. A jak nie czekam na sztućce, no to co do tego jeszcze może być? No oczywiście czeskie piwo z pianą białą jak morawskie chmury. Piwko jak zawsze dobre, ale no tradycyjne mięseczko. No, to jest, ja to uwielbiam. To mięso rozpływające się w ustach, sosiwo. I do tego ten knedel, żeby wciągnąć ten boski sos. To wszystko wchłania. I to jest to, proszę Państwa. I jeszcze nim spałaszuje swoje jedzenie, to powiem 2 słowa po trawie, którą wzięła Kasia. Tylko mnie łączyłem sprzęt, to ona już zdążyła wciągnąć zupę. A wzięła taką czeską zupę, która nazywa kulajda, czyli taki bulion z grzybami, zagęszczany śmietaną, z ziemniakami, koprem. Taka troszeczkę kwaskowata, bardzo przyjemna, pożywna i dosyć sycąca zupa. Podziemne Brno to nie tylko średniowieczne piwnice, to także podziemny bunkier gotowy na nuklearną apokalipsę. Przed nami zwiedzanie bunkru, który powstał wprawdzie w czasie II wojny światowej, wybudowany przez Niemców, natomiast w czasie, kiedy podczas komunizmu Czechosłowacja znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego, został on przejęty właśnie przez Czechosłowacką Armię Ludową i wykorzystany jako schronienie na wypadek ataku nuklearnego. Mógł pomieścić 500 osób przez 3 dni i co ciekawe, nadal gotowy jest na wypadek zagrożenia przyjąć te 500 osób. Wtedy oczywiście wstęp będzie za darmo, ale miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie to konieczne. Za to, gdybyście chcieli poczuć ten klimat i vibe, to nic prostszego. Funkcjonuje tutaj retro hotel, gdzie na takiej pryczy gotowej na wypadek nuklearnego zagrożenia można spędzić noc. Dla 2 osób kosztuje to mniej więcej 250 zł w pokoju wieloosobowym oczywiście. Kończymy zwiedzanie, zbliżamy się do wyjścia. No jest to ciekawe doświadczenie, chociaż przyznam szczerze, że bunkier w Tiranie zrobił na mnie trochę większe wrażenie, może dlatego, że to był pierwszy taki duży obiekt, który widziałam. Natomiast mam nadzieję, że tego typu obiekty nigdy, ale to przenigdy nie będą użyte w innych celach niż tylko właśnie w takich turystycznych. Natomiast za nocleg w takim miejscu nie dziękuję, to nie jest dla mnie. To na tym wzgórzu historia Brna ma swoje najciemniejsze rozdziały. To tutaj dokonywano koronacji władców,
ale także więziono rabusiów, zdrajców i buntowników. Zamek Szpilberg został założony przez Przemysława Ottokara II i miał być taką reprezentacyjną siedzibą władców morawskich i faktycznie podszedł do tego z rozmachem, co zresztą widać. Przez wieki z gotyckiej twierdzy zamek rozbudowywał się aż do barokowej, ogromnej, naprawdę ogromnej twierdzy. Natomiast to, co zapisało go na kartach historii, to, że było to najcięższe więzienie w monarchii habsburskie i bała się go cała Europa. No nie za wielkie te cele, to jedne z takich najmniejszych. W zasadzie można powiedzieć, że to klatka i istnieje taka legenda, która mówi, że cesarz Józef II miał zamknąć się w takiej celi tylko na godzinę i po tym jak wyszedł, to powiedział, że żadna z osób nie może być więziona tutaj właśnie w taki sposób. Natomiast to jest bójda na resorach, bo to właśnie on wprowadził taką okrutną formę kary, jak więzienie w takiej klatce. Osoby, które są zainteresowane historią, to myślę, że na zamku Szpilberg mogłyby spokojnie spędzić cały dzień, bo jest kilka tras zwiedzania. W ramach Brno-Passu, takiego jak my mamy, można sobie wybrać jedną. My wybraliśmy kazamaty, natomiast każda z tych tras ma oddzielną cenę. Można kupić jeden na wszystkie, a taka jedna trasa kosztuje od 190 koron w górę. Wyobraźcie sobie wannę pełną piwa, ale nie do picia, tylko do kąpieli. Ja fanką piwa nie jestem, ale te słodowe, chmielowe aromaty podobno świetnie działają na skórę, więc będąc w Brnie, nie sposób z tego nie skorzystać, bo Brno podobno od zawsze kochało piwo. I tak właśnie jesteśmy w brneńskich piwnych łaźniach. Mamy wannę pełną piwa tylko dla siebie na całą godzinę. W cenie jest nielimitowane piwo Pilsner Urquell, chociaż ja pewnie będę bardziej niż do kufla, jak Michał dała tutaj do wanny. I taka przyjemność, piwny spa, kosztuje 2200 koron za godzinę. A tu kolejny dowód na to, że Brno żyje także nad ziemią i to jak żyje? Wieczorem. Kiedy przyjdziecie tutaj w ciągu dnia, nic się nie dzieje. Jest po prostu plac przed kościołem Świętego Jakuba. Natomiast kiedy przyjdziecie tutaj po zmroku, to knajpa Wyczep na Stojaka oferuje piwo pod kościołem. W Polsce nie do pomyślenia. I w Polsce kolejna rzecz nie do pomyślenia, nie tylko, że pod kościołem, ale na Stojaka. No nie ma takiej opcji, jak klient w Polsce nie posadzi tyłka na fotelu, na krześle, na zydelku, no to nie usiądzie na piwo, tak? A tu nie ma czegoś takiego jak siedzenie przy piwie. Przy piwie się po prostu stoi, a ciekawa rzecz, nie mają małego piwa, więc leją mało piwa, dużo piany. Kufle takie same. Na zdrowie. W Brnie znajdziecie eleganckie, barokowe pomniki, ale Brno w swojej sztuce potrafi być zarówno trochę prowokujące, zabawne i zupełnie nieoczywiste. Taki właśnie jest Jodok Morawski. Nie każdy zobaczy tutaj antykróla, margrabię, nie każdy dostrzeże odwagę, ale pewien rodzaj prowokacji już tak. Musicie uważać, z jakiej strony patrzycie na tą rzeźbę Jarosława Runy, bo pewne perspektywy mogą Was troszeczkę zadziwić. To, co widać z tej perspektywy, zaskoczyło ponoć nawet samego autora rzeźby. A jeśli chodzi o mieszkańców Brna, oni nazywają ten pomnik po prostu żyrafą. Brneńskie kamienice są naprawdę przepiękne. Warto patrzeć w górę, kiedy będziecie przechadzać się uliczkami tego miasta i zwracać uwagę na szczegóły, bo niektóre naprawdę bardzo łatwo przeoczyć, jak na przykład ten tutaj. Tam, na tym zegarze, na belce tego zegara siedzi najmniejszy pomnik w całym Brnie. Ma zaledwie 20 cm wysokości, więc
Trzeba naprawdę wytężyć wzrok, żeby go zobaczyć. Kolejny ciekawy, mały detal brneńskiej architektury to rzeźba w kościele świętego Jakuba przy oknie. Jest to taka postać, która bezwstydnie pokazuje swoje pośladki i trzyma środkowy palec w 4 literach. No, oczywiście jak na taką rzeźbę musi mieć swoje historie czy legendy i takich w mieście Brno jest aż 2. Jedna mówi, że w czasie właśnie, kiedy budowany był kościół świętego Jakuba, budowana była też katedra świętego Piotra i Pawła i 2 budowle były finansowane przez 2 bardzo bogate rody, które chciały pokazać, że są większe, wspanialsze, mają więcej pieniędzy. I kiedy okazało się, że wieża z kościoła świętego Jakuba jest ciut wyższa od wieży u Piotra i Pawła, to rzeźbiarz umieścił w oknie właśnie w stronę katedry tą oto postać jako symbol pogardy i żeby pokazać, hej, patrzcie, kto tu wygrał. Druga z tych historii mówi, że kiedy budowla kościoła świętego Jakuba posuwała się do przodu, to akurat w kościele świętego Piotra i Pawła były pewne opóźnienia, chaos, no więc tamten ród postanowił podkupić kamieniarza stąd, żeby spowolnić tą budowę i on faktycznie zgodził się odejść, ale pod jednym warunkiem. Chciał jeszcze 1 dzień zostać tutaj w pracy i właśnie podczas tego jednego dnia umieścił właśnie tą figurkę jako też symbol takiej pogardy, która wznosi się w stronę wzgórza Petrow. Historycy znacznie jednak studzą emocje związane z tymi 2 historiami, bo okazuje się, że prawdopodobnie żadna z nich nie jest prawdziwa, a ten chłopiec, ta postać, to po prostu element takiego groteskowego poczucia humoru, które pochodzi właśnie z gotyku. Na pamiątkę odparcia oblężenia Szwedów podczas wojny 30-letniej na rynku w Brnie powstał zegar astronomiczny, który kształtem miał przypominać pocisk. Czy przypomina pocisk? No to sami już możecie ocenić. Miejscowi mówią na niego po prostu wibrator. Zegar astronomiczny w Brnie jest na tyle specyficzny, że wyobraźcie sobie, że nawet jego autor nie jest w stanie odczytać z niego godziny. To natomiast nie powoduje, że nie jest on popularny. Wręcz przeciwnie, o godzinie 11 gromadzą się tutaj i turyści, i miejscowi, a wszystko po to, by złapać szklaną kulkę, która wypada z jednego z 4 otworów. Najlepsze strategiczne miejscówki, by złapać kulkę i zwiększyć swoje szanse, chyba właśnie ktoś złapał, na złapanie tej kulki zajmowane są już znacznie przed 11, ale to podobno szczęście. Widzę, że ktoś złapał, czyli ma szczęście, może zabrać ją do domu. Jesteśmy na targu warzywnym, a pod naszymi stopami w podziemiach kryje się labirynt pełen tajemnic handlu, pewnych legend, które są związane z Brnem, no i oczywiście historii, bo znajdziemy tam labirynt piwnic, które oczywiście wykorzystywane były przez kupców, którzy handlowali tutaj na targu i potrzebowali miejsca na magazynowanie swoich produktów, ale będzie też tam odtworzona karczma, sala tortur, która wprawdzie nie istniała tam pod ziemią, a była nad ziemią, bo to właśnie tutaj stał pręgierz, gdzie karano za różne przewinienia, ale to będzie całkiem niezła lekcja historii. Zapraszamy. Wychodząc z podziemi, nie zapomnijcie zwrócić uwagę na pewne pośladki. Kolejne pośladki, które są zamurowane w murach tej kamienicy. Jak do tego doszło? Otóż podobno dawno temu mieszkała tutaj pewna hrabina Anielka, która bardzo szybko została wdową i ostatnie 39 lat swojego życia spędziła w samotności. Natomiast, że była bardzo bogata, miała także różnych kochanków, a oni zaczęli w różnych dziwnych okolicznościach znikać. Podobno w taki sposób karała ona swoich kochanków, którzy na przykład wykazali się jakąś taką zdradą albo na przykład uznała, że są z nią tylko dla pieniędzy, to właśnie wmurowywała ich w ściany tej kamienicy i oni znikali bez śladu. Natomiast to raczej nie jest prawda. Podobno raczej tą historię wymyślili mieszkańcy, którzy najzwyczajniej w świecie zazdrościli hrabinie bogactwa, a ona dożyła sobie spokojnej starości lat 90., a kochanka żadnego nie znaleziono, chociaż te pośladki zamurowane w
tych podziemiach? No nie wiem. Zwiedzając podziemia pod Zelenym Trkiem, musicie uważać, by nie spotkać ducha kupca, który ponoć ukrył tutaj wszelkie swoje skarby i kiedy wyruszył po nie do piwnicy, zaginął bez śladu, a jego dusza podobno ciągle błąka się po tych podziemiach, szukając wyjścia. A jeśli już jesteśmy na Zielonym Targu, to podobno koniecznie trzeba tutaj spróbować wegańskich lodów. Naprawdę pyszne. Jeśli Zielony Trg, to i barokowa fontanna, która powstała tutaj pod koniec XVII wieku. I to jest 120% baroku w baroku. Tam się naprawdę dzieje. Jest wszystko. Jest Herkules z trójgłowym Cerberem. Jest alegoria Babilonii, Persji, Europy. Są skrzydlate lwy, smoki. No dzieje się. Kiedy Brno było w granicach Cesarstwa Austro-Węgierskiego, no to wszystko w mieście było austriackie. Austriackie gazety, język urzędowy itd. I pod tym względem Divadlo Reduta, Teatr Reduta jest bardzo wyjątkowy, bo było to jedyne miejsce, gdzie można było wystawiać sztuki po czesku. W tym miejscu koncertował także młody Wolfgang Amadeusz Mozart, kiedy miał 11 lat i na tą pamiątkę mamy tutaj pomnik młodego twórcy, chociaż on jest dość specyficzny, dlatego, bo ciało jest faktycznie 11-latka, natomiast jak przyjrzycie się, no to twarz ma dorosłego mężczyzny. Jedno skrzydło może symbolizować przedwczesną śmierć artysty, no ale w ogóle jest w takim właśnie wolnym, frywolnym stylu z fortepianem. Tak jak już Wam mówiłam, sztuka w Brnie potrafi zaskakiwać. Całkiem niedaleko Targu Warzywnego znajdziecie też kolejną zaskakującą rzeźbę, a mianowicie samuraja na dachu. Można byłoby się zastanawiać, co robi polski wojownik w centrum czeskiego miasta. Być może strzeże jego sekretów, nie wiadomo. To jest współczesna rzeźba i znajduje się ona na dachu takiego teatru, który nazywa się Hus na prowazku, czyli po prostu gęś na sznurku, a to jedna z najbardziej awangardowych czeskich scen teatralnych. Jesteśmy na wieży kościoła Świętego Piotra i Pawła, najważniejszej chyba świątyni w całym Brnie, która monumentalnie góruje nad miastem. Jej początki sięgają XIII wieku, kiedy na wzgórzu Petrow stała już inna świątynia, natomiast tą świątynię wybudowano na przełomie XIII i XIV wieku i przez wieki oczywiście była przebudowywana, więc to doprowadziło do połączenia stylów właśnie gotyckiego z barokiem i neogotykiem. To jest świetne miejsce, żeby opowiedzieć Wam, co sprawiło, że ta świątynia stała się sławna w całej Europie, a było to w czasie wojny 30-letniej. Brno broniło się przed najazdem Szwedów 3 miesiące i jedna i druga strona była bardzo zmęczona. Dowódca sił szwedzkich uznał, że jeśli tego dnia do godziny 12 nie zdobędzie miasta, to po prostu odpuszcza. Ta informacja dotarła jakoś do mieszkańców i sprytnie przestawili oni swoje zegarki i o godzinie 11 w katedrze Świętego Piotra i Pawła rozbrzmiały dzwony, które zazwyczaj były o godzinie 12 i wojska szwedzkie, myśląc, że jest 12, po prostu się wycofały, więc stała się ona symbolem sprytu mieszkańców i do dnia dzisiejszego dzwony rozbrzmiewają w Brnie o godzinie 11. Dlatego też przy zegarze astronomicznym, który powstał też na pamiątkę tego wydarzenia, również o godzinie 11 wypada kulka, a nie jak to w wielu innych miastach w samo południe. Historyczne fasady brneńskich kamienic czasem łączą się z całkiem współczesnym street artem. Jak na przykład tutaj wzdłuż tej kamienicy spacerują sobie całkiem pokaźne mrówki. Zawsze najlepiej sprzedają się historie o niespełnionej miłości. I tak też jest tutaj w Brnie. Mieszkała tutaj podobno biedna dziewczyna Johanka, która zakochała się w pewnym bogatym mieszczaninie, ale matka nie była zbyt zadowolona z tej miłości. Miłość była z wzajemnością, ale ona, kiedy młody szlachcic był na polowaniu z ojcem, oskarżyła Johankę o czary, a ta z takiej rozpaczy i ujmy na honorze rzuciła się w studnię i zmarła. Kiedy szlachcic wrócił z polowania, serce pękło mu na pół
i na pamiątkę Jochanki kazał na fasadzie swojego domu wyrzeźbić jej podobiznę. I mamy Jochankę, studnię, w której zginęła, a wokół drzwi do kamienicy spisaną historię ich tragicznej miłości w kilku językach, nawet w japońskim. W ramach Brnopasu jest bezpłatne wejście do piwnic także pod Nowym Ratuszem. I dopiero zaczynamy zwiedzanie tych piwnic, ale to, co już nam się bardzo spodobało, to pierwsze 2 sale, gdzie są zrobione filmy w postaci bajek dla dzieci o legendach z Brna. I były tam legendy, o których nie wyczytaliśmy, zanim zaczęliśmy zwiedzać Brno, więc są bardzo interesujące. Ja lubię takie bajki, legendy. I jest cała masa fajnych, takich właśnie legendarnych postaci, o których istnieniu naprawdę nie miałam pojęcia. A teraz zaczynamy zwiedzać piwnicę. A w piwnicach czeka na nas kolejny pokaz multimedialny, tym razem historii o tym, dlaczego dzwony dzwonią godzinę wcześniej, o której już Wam opowiadaliśmy. Powiem Wam, jest to naprawdę super zrobione, fajnie, multimedialnie, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Jeśli chodzi o same piwnice, no to nie ma tutaj za dużo do zwiedzania. Główny labirynt piwnic jest właśnie pod tym zielonym tchem. Natomiast jeśli kupicie Brnopas, to nie omijajcie tego miejsca, bo warto. A wejście do podziemi wcale nie jest tak łatwo dostępne, bo pomimo, że znajdują się pod Dominikańskim Targiem, to wejście jest od ulicy Pananckiej, właśnie tutaj. Cóż, pech chciał, że nie nagrał nam się dźwięk z wczorajszego kolejnego czeskiego klasyka, który miałem przyjemność zjeść, więc pokażę Wam tylko przebitkę tego samej potrawy. U Trzech Czertów, u Trzech Diabłów restauracja, która specjalizuje się w dosyć pikantniejszej odmianie kuchni czeskiej i generalnie pikantnym potrawom. Ja zamówiłem wczoraj piwny gulasz. No to jest klasyk nad klasykami czeskimi, nie tylko morawskimi, ale czeskimi. Czyli jest to mięso wołowe duszone w piwie zamiast bulionu, bądź też w towarzystwie bulionu. W bardzo dużej ilości cebuli z masą przypraw. Bardzo fajne mięsko, takie pieczeniowe i podawane z różnymi rodzajami piwa. Tamto konkretne było bardzo z ciemnym piwem. No bardzo fajna potrawa. Podana jeszcze typowo dla Brna z ostrą papryczką marynowaną i tartym chrzanem. Dla mnie picobello. Ale dzisiaj jeszcze wskakujemy na street food czeski. Mianowicie przy zielonym tryku jest buda z burgerami. I mają burgery z szarpaną wołowiną i wyglądają naprawdę wybornie, a przyfarciło nam się tak niesamowicie, że po naszym zamówieniu panowie wystawili karteczkę sold out, więc wzięliśmy 2 ostatnie burgerki. Wyglądają naprawdę bajecznie. Nie są najtańsze. No tak. Pycha. Miękka buła, szarpana wołowinka, sosik. Dobre. Byliśmy już w katedrze nad ziemią, a teraz wyobraźcie sobie podziemną katedrę, która katedrą wcale nie jest, a jest to po prostu ogromny zbiornik na wodę, który skrywa także się w brneńskich podziemiach. Echo jest niesamowite. A oprócz tej ciekawej architektury, która zainteresowała już nawet scenarzystów filmowych, to jest tutaj wyświetlany także taki pokaz audiowizualny. I pomyśleć, że niewiele brakowało, a te zbiorniki wodne zniknęłyby stąd, a tak to są atrakcją turystyczną, która przyciąga znaczne tłumy. Zbiorniki wodne na Żółtym Wzgórzu zakończyły swoją działalność w 1997 roku i pomyśleć, że w zasadzie to zostały przeznaczone do likwidacji w 2014 roku i mogły kompletnie stąd zniknąć. Ale kiedy opublikowano zdjęcia właśnie z taką piękną, monumentalną architekturą, która wydawała się jakby wyrwana z katedry, no to uznano, że będzie to świetna atrakcja turystyczna, no i można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę. Niesamowite są te konstrukcje, a dla Michała to jest prawdziwy raj, bo on ma symetrycznego świra, a tu symetria zachowana jest w każdą stronę, więc się chłopak może wyżyć z aparatem. W tym filmie zbliżamy się już do końca, ale możecie być pewni, że to nie koniec zabytków i atrakcji Brna.
Chociażby podziemny świat skrywa jeszcze trochę tajemnic, jak na przykład krypta pod kościołem kapucynów. Jest willa modernistyczna, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale akurat nas tego typu architektura mniej interesuje. My zdecydowanie wolimy gotyk, renesans i barok. Ale jeśli interesuje Was późniejszy, taki modernistyczny styl, no to zdecydowanie powinniście ją zobaczyć. Co jeszcze? Brno lubi imprezy. Tutaj bardzo, bardzo często coś się dzieje. My byliśmy kiedyś na festiwalu Planet, który też był całkiem fajny. I oczywiście jarmark w Brnie. Jeśli będziecie przejeżdżać tędy w okresie zimowym, to koniecznie wpadajcie na jarmark. W tych okolicach możecie spędzić nie tylko weekend, ale nawet dłuższy urlop, bo okolice Brna także mają całą masę atrakcji, ale o tym będzie kolejny film, którego wypatrujcie na naszym kanale. To, co już znajdziecie na kanale, to filmy z innej części Moraw. Są morawskie zamki, więc jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to nadrabiajcie zaległości, a my widzimy się w kolejnym odcinku.